Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok 2026. Dookoła czego będzie skupiała się energia. Tutaj macie 10 buław, karta pracy oraz ambicji, więc wydaje mi się, że chodzi tutaj o dochodzenie do sukcesu, o kończenie tego, co już wcześniej było rozpoczęte, ale z jakichś przyczyn nie było doprowadzone do końca. Co do Was przychodzi lub kto do Was przychodzi? Tutaj jest 7 monet. Karta z kolei związana z cierpliwością i oczekiwaniem. I najprawdopodobniej chodzi o to, że wreszcie coś, co Wam się należy, do Was przychodzi. Ale nie to, że samo, tylko zapracowaliście sobie gdzieś na to. Na przykład jeśli chodzi o uznanie w pracy, w firmie, w grupie znajomych, czy jeśli chodzi o uczelnię. Ale to spokojnie zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Co raczej się zakończy, co się nie powiedzie. Tutaj z kolei 7 buław i bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że nawet nie to, że łatwiej jest Wam walczyć o swoje, ale bardziej tak jakby dostrzegacie, że nie trzeba tak bardzo się tutaj napracować, żeby koniecznie móc podkreślić swoją wartość lub swoją pozycję. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się z kolei jako 8 mieczy i to jest dziwne. Jak na razie w ogóle dosyć dziwne czytanie, mam wrażenie, to znaczy dziwny rozkład. Macie na pewno 2 siódemki i sporo buław się pojawiło. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w Radzie jest Królowa Mieczy i wypadałoby zachować zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o podejmowanie pewnych ważnych decyzji, ale też wiecie co? Dlatego, że Królowa Mieczy jest związana z Waszym trygonem. Trygon powietrza, bliźnięta waga lub wodnik. I wypadałoby po prostu działać w zgodzie ze sobą. I ja wiem, że to brzmi jak największy banał na świecie, ale ciekawy jestem, co dla Was znaczy to, aby właśnie żyć w zgodzie ze sobą. Ja zaraz może się podzielę swoim zdaniem. Czego raczej nie robić, czego unikać lub kogo unikać? Tutaj unikać z kolei Króla Mieczy i pojawiła Wam się para Król i Królowa Mieczy. Zobaczcie, i być może tutaj, słuchajcie, chodzi o relację, w której jest nie do końca. I niby coś jest, ale do końca nie ma. I wcale nie musi chodzić o relację romantyczną. Jeśli chodzi o czytanie na miłość, to będą może one później, ale tutaj będzie raczej ogólniejsze. A z przełożenia karta Diabła z kolei. I powiem tak. Na pewno trzeba sprawdzić sobie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Pojawiło się sporo mieczy, więc bardzo dobrze, bo to Wasz trygon. Ale zacznę od tego, że z przełożenia macie kartę Diabła. I jest to karta związana z kontrolą. I najprawdopodobniej wodniki w tym roku mają się wykaraskać z sytuacji bądź relacji, które po prostu przejmują nad nimi kontrolę.
no, musicie tutaj zobaczyć sprawy takimi, jakie naprawdę są, przyjrzeć się im, aniżeli tutaj sobie powiedzmy wymyślać, że jest inaczej. I oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od percepcji, ale no tutaj tak trzeźwo trzeba ocenić sytuację. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no, diabeł tutaj, właściwie nawet zobaczcie jak jest pokazany, on tutaj przyjmuje pałeczkę. On tutaj przejmuje kontrolę, więc niewątpliwie dla części z Was jest to rok przejmowania kontroli. Na przykład jestem w relacji, która mi nie odpowiada. Przejmuję kontrolę nad swoim życiem i po prostu z tej relacji wychodzę. Albo żegnam się z pracodawcą, który nie daje mi tego, czego ja potrzebuję. Jeśli chodzi o ogólną energię, to jest tutaj 10 buław i mi się wydaje, słuchajcie, że oczywiście ciężka praca i ambicja będą docenione i niewątpliwie w tym roku będzie intensywnie i będzie mnóstwo pracy, ale szczerze mówiąc, widzę, że przynajmniej jeśli chodzi o taką pracę zawodową, ktoś zmienia pracę tylko i wyłącznie dlatego, że ma poczucie, no kurczę, jestem już tutaj tyle, no nie wiem, 10, 15, 25 lat i daję z siebie wszystko i niby jestem doceniany, ale no nie widzę tutaj szansy na awans albo na to, co uzyskanie tego, co mi się należy i podejmujecie po prostu decyzję o zmianach. Tutaj też widzę, że należałoby się przyjrzeć, czy albo w jakiej relacji, w jakiej sytuacji bierzecie na siebie zbyt dużo odpowiedzialności. No bo słuchajcie, no tutaj gdzieś wszystko powinno być obopólne, prawda? Ale żeby tylko nie było tak czarno, no to powiem, że na pewno jest tutaj w Was mnóstwo ambicji, pasji, chęci do tego, żeby się rozwijać, żeby właśnie pracować, realizować swoje plany oraz przejmować kontrolę. I również jeśli chodzi o osoby, które się nie uczą lub nie pracują, no to już Wy sobie wymyślicie temat. Na pewno. Zobaczcie, przychodzi do Was 7 monet i ta karta z kolei no, jest związana z oczekiwaniem i z cierpliwością. I no tutaj komuś cierpliwość się kończy. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, jesteście w związkach, które Wam nie odpowiadają, w pracy, która jest nieprzyszłościowa, zmieniacie to. To jest jedna rzecz. Ale do osób, które, i uwaga, może tutaj pojawić się sprzeczność. Do osób, które niedawno już coś zmieniły, to tutaj czujecie, że rzeczywiście cierpliwość popłaca, opłacało się zmienić i ciężko pracować, dlatego że przychodzi do Was uznanie. Ktoś naprawdę Wam pokazuje, że jesteście super pracownikami, czy świetnie się sprawdzacie w jakimś projekcie i dostajecie więcej obowiązków, więcej pieniędzy, większe uznanie. I teraz tak, jeśli chodzi o naukę, to też mi się wydaje, że bardzo od dawna macie ochotę na to, żeby się rozwijać, tylko że być może nie było na to czasu lub pieniędzy, natomiast w tym roku no, znajdujecie sobie coś, co pomoże Wam osiągnąć rozwój, czy tam w ogóle dążyć do jakiegoś rozwoju. I teraz tak, kursy komputerowe, słuchajcie, uprawianie sportu, czy no nie wiem, coś nawet hobbystycznie, robienie na drutach, zawsze mi się marzyło, ale nigdy nie miałem na to czasu. W tym roku macie na to czas. Momento. I teraz tak, jeśli chodzi o to, co odchodzi do przeszłości. 7 buław. Nie kopiecie się z końmi i tam, gdzie widzicie, że coś do końca nie wychodzi, albo tam, gdzie widzicie, że wkładacie mnóstwo zaangażowania i swojej energii, swojego czasu, ale nie widzicie, nie ma informacji zwrotnej, to jakie macie podejście? Po prostu z tego rezygnujecie. Dla swojego zdrowia i też dlatego, że wychodzicie z założenia, że nie macie po prostu czasu. No, nie wiemy tak naprawdę, czy jutro nadejdzie, czy za miesiąc, za rok, za 5 lat, czy nadejdzie, więc wypadałoby tak naprawdę już próbować pracować z tym, co macie i tutaj bardzo to dostrzeżecie, mam wrażenie. Tutaj też widzę taką jedną rzecz, że część z Was robi sobie takie małe ćwiczenie, że na początku roku zamyka sobie oczy i zastanawia się, wyobraża sobie siebie za te 5 i 10 lat,
jak już na przykład powiedzmy, albo w ogóle za 20 lat, jak już będzie, że tak powiem, miało mniejsze możliwości i więcej ograniczeń. I wyobraźcie sobie siebie wtedy, jak żałujecie czegoś, czego nie mogliście zrobić, albo czego nie zrobiliście, a teraz już nie możecie. I pomyślcie sobie, co to może być. Czego byście żałowali kiedyś. Po czym otwórzcie oczy i zacznijcie to robić. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 8 mieczy. I jest to karta związana z autosabotażem i z takim wewnętrznym krytykiem. I ten krytyk też pojawia się w postaci karty diabła. I teraz tak, jest to świetny rok na to, aby rozpocząć pracę nad sobą i na przykład wybrać się do psychoterapeuty, psychologa, popracować nad jakimiś traumami i takimi trudnymi przeżyciami, bo jeśli będą one spychane pod dywan, to prędzej czy później i tak one, słuchajcie, wyjdą, że tak powiem kolokwialnie, więc tutaj należałoby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i zmierzyć się z jakimiś demonami i z ograniczeniami, bo niewątpliwie każdy je ma. I teraz tak, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, że dziwne to czytanie, prawda? Sprawdzajcie czytania dla swoich ascendentów koniecznie. Słuchajcie, tutaj też widzę sytuację bez wyjścia i ktoś ma dosyć przebywania w sytuacji bez wyjścia i tutaj jest naprawdę taka bardzo pewna decyzja, taka od tej pory koniec. Naprawdę już nie będę do tego wracał czy wracała. Zobaczcie, w Radzie jest Królowa Mieczy i tutaj ona jest taką postacią troszeczkę chłodną, troszeczkę niedostępną, ale przede wszystkim kierującą się rozumem. I tutaj, słuchajcie, pewne rzeczy trzeba bardziej rozumowo przemyśleć, czy w ogóle na nie patrzeć. Na przykład, słuchajcie, powiedzmy, że był u kogoś plan, nie wiem czemu tak się tej pracy uczepiłem, żeby na przykład w przeciągu 5 lat zmienić pracę i dostać awans i na przykład odłożyć tyle i tyle pieniędzy. Nie wychodzi wam. Mimo że na przykład praca była zmieniona, ale nie ma awansu, nie ma więcej pieniędzy, nie możecie odłożyć. Jaka jest decyzja? Rozumowa. Zmieniam dalej. Czy będąc tutaj już od tylu lat, od tak długiego czasu i w momencie, kiedy nic nie idzie do przodu, jaka jest taka szansa, że myśląc przyszłościowo, to gdzieś za 5-10 lat się rozwinie? Nie mam tyle czasu. Królowa Mieczy też właśnie sugeruje myśl przyszłościowo. Jeśli są gdzieś sprawy do dokończenia, to macie je kończyć w tym roku. Czego nie robić, czego unikać? Król Mieczy. I słuchajcie, tutaj widzę relację, chociaż nie jest to czytanie na miłość. Relację, w której nie ma rozwoju. Nie idziecie ani w lewo, ani w prawo. I z tego najprawdopodobniej trzeba zrezygnować. Wcale nie musi to być relacja miłosna, słuchajcie, bo widzę, że potencjał jest wielki, siły są duże, możliwości są ogromne, ale kurczę, coś was cały czas blokuje. Jeśli na przykład ktoś rozważa przeprowadzkę, jak najbardziej to zrobić, bo widzę, że część wodników utknęła troszeczkę w strefie komfortu, a myślę, że wyjście z niej zapewni wam mnóstwo rozrywki i da wam jeszcze więcej paliwa do tego, aby właśnie gdzieś, wiecie, się rozwijać. Król Mieczy też powiedziałbym tak, osoba, która krytykuje, jest chłodna, ściąga was w dół i na przykład to może być ktoś z waszej rodziny, to tutaj jest powiedziane, że to, że macie jakby jej czy jego zachowanie się nie zmieni. I to, że macie tak jakby więzi krwi, to, że jesteście rodziną, to nie znaczy, że musicie mieć razem kontakt, że musi wpływać na was zachowanie takich osób. Także tutaj słuchajcie, żeby tak negatywnie nie zakończyć. Powiedziałbym tak, jest mnóstwo siły, jest mnóstwo ambicji, chęci do rozwoju, jest przejęcie kontroli przez was, wykaraskanie się z sytuacji bez wyjścia oraz utwierdzenie czy podkreślenie swojej pozycji bez jakiegoś większego, nie to że wysiłku,
ale bez poczucia, że musicie po prostu latami się nagimnastykować. Myślę, że to będzie bardzo ważny rok. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.